Witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Ja nazywam się Jacek Masłowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z niesamowitym gościem. Dr Ewą Kempisty-Jeznach, specjalistką medycyny męskiej. No i wiecie już, o czym jest ta rozmowa. Będziemy rozmawiali o najważniejszej relacji w życiu mężczyzny, czyli o relacji z jego teściem. I tu mam na myśli testosteron. Pojawią się też wątki związane z depresją, z hormonami, ale też z tym, w jaki sposób współczesny mężczyzna może zadbać o swoje dobre życie i czy my faktycznie różnimy się w jakiś wyraźny sposób pod kątem medycznym od kobiet. Zapraszam również do tego, żebyś zostawił komentarz po tym, jak zapoznasz się z tym materiałem. Jeżeli uznasz to za wartość, kliknij suba. Dzisiaj zaprosiłem wyjątkowego gościa, moją znakomitą przyjaciółkę, dr Ewę Kempisty-Jeznach, która jest też certyfikowanym lekarzem medycyny męskiej. Międzynarodowym certyfikatem się tutaj Ewa może wykazać. Ja, Ewo, z tobą mam dosyć dobrą osobistą też relację związaną z pomaganiem mi w różnych moich życiowych i zdrowotnych sprawach. To dużo ci zawdzięczam. A pomyślałem o tym, że zrobimy dzisiaj taką rozmowę, ponieważ całkiem niedawno, kiedy z moim synem 10-letnim rozmawialiśmy przy okazji ostatniej awarii jego zdrowia, że tak się wyrażę, przypomniała mi się taka scena, kiedy on był chłopcem niespełna 2-letnim, miał zapalenie krtani. No i tak się złożyło, że ja razem z nim spędziłem kilkanaście dni w szpitalu. Przyszła moja żona, żeby mi trochę dać przestrzeni. Wyszedłem z tego szpitala, poszedłem sobie do pobliskiej restauracji i tam zapadła mi w pamięć taka scena. Otóż siedzi para, mężczyzna i kobieta w wieku 40-45 lat. I ta kobieta mówi do tego mężczyzny: słuchaj, Stasiu, idź się przebadaj. Stasiu, naprawdę warto. Ten mężczyzna nic nie mówi, tylko je zupę. Pamiętam dokładnie, łyżka była. I mówi dalej: Stasiu, ale wiesz, pamiętasz Andrzeja? Andrzej też i nie poszedł i tak dalej. No i tak parokrotnie ta kobieta go zachęca do tych badań. On w pewnym momencie podnosi głowę, odkłada łyżkę i mówi: słuchaj, ja sobie żadnej choroby na siłę szukał nie będę. No i tak sobie pomyślałem, patrząc między innymi na statystyki, średnia wieku w Polsce mężczyzny to 74 lata w tej chwili, a kobiety to lat 82. To jest spora różnica. Mało tego, okazuje się, że ta różnica w Polsce jest wyjątkowo duża, kiedy porównamy ją ze średnią europejską. I dzisiaj chciałem trochę z tobą porozmawiać o szeroko pojętym męskim zdrowiu. O tym właściwie, jak zadbać o to męskie zdrowie, żeby żyć długo i właśnie w zdrowiu, bo to wiem z doświadczeń pracy z mężczyznami jest coraz istotniejsze dla mężczyzn, ale ta wiedza ciągle jest mało dostępna. Chciałem też z tobą porozmawiać o różnych aspektach, które na to wpływają. No i właściwie to jest główny temat naszej dzisiejszej rozmowy. Ja chciałem cię najpierw zapytać, Ewo, z twojej perspektywy zawodowej. Dlaczego mężczyźni żyją krócej niż kobiety? Właśnie, widzisz, okazuje się, że jednak, tu się bardzo zdziwisz, pierwszą rolę odgrywają wypadki. Wypadki? Tak, proszę bardzo. Mężczyźni to wiesz, i zbierają wszystko, i robią w domu, i chodzą, i wypadki samochodowe, i wypadki po pijanemu. Także mężczyźni mają bardzo wiele okazji, żeby ulec wypadkowi. Ale na drugim miejscu zaraz idą oczywiście sprawy związane z nowotworami i z chorobami układu krążenia. Są takie typowe przyczyny umierania u mężczyzn. No i wreszcie dochodzi też moment zdrowia psychicznego, o którym ty na pewno na końcu powiesz, podsumowując pewnie naszą rozmowę, bo to też jest bardzo ważne. To też jest aspekt samobójstw. Mężczyźni popełniają dużo więcej niż kobiety. No, wy macie też bardzo dziwny układ odpornościowy w porównaniu z nami, dużo słabszy. Otóż chromosomy, a właściwie alele odpornościowe, to jest część chromosomów, geny, i one się dzielą na alele. One znajdują się na naszych chromosomach XX, które są typowe dla kobiety. Tak. Mają dwukrotnie ten X, jasne, a wy macie XY, więc ten mały Y taki troszeczkę ułomny. No tak, bez jednej nóżki, no, tak, można tak przyjąć. To jest wasz dominujący chromosom. Więc my z tego powodu mamy większą odporność. Dlatego mężczyźni więcej zapadali, większa ilość mężczyzn, 75%, chorowała na COVID w porównaniu z kobietami. I też mężczyźni częściej na COVID umierali. W związku z tym to się dzieje właśnie poprzez te chromosomy i nie tylko. Z jednej strony nas chronią,
prawda? Ale z drugiej strony one nam też dokuczają, dlatego że my częściej kobiety zapadamy na choroby z tak zwanej autoagresji. Czyli my produkujemy za dużo przeciwciał, nie tylko przeciwko światowi zewnętrznemu, ale i przeciwko sobie samym. I w środowisku stresu, jakie mamy, i zmian środowiska w sensie zanieczyszczenia, dochodzi do takich zmian, do tak zwanych chorób autoagresywnych, gdzie my podwójnie produkujemy przeciwciała przeciwko sobie samym, przeciwko naszej tarczycy, w przypadku choroby Hashimoto, czy przeciwko komórkom zabarwienia skóry, bielactwo, czy łuszczyca, czy reumatoidalne zapalenie stawów. Można tego dużo wymieniać. Jasne. Czyli kobiety też płacą swoją cenę za tą odporność. Czyli nikt tutaj nie wygrywa szczególnie na tym. Po prostu w innych domenach się poruszamy, że tak powiem. w innych domenach. Tutaj wspomniałaś o tych wypadkach, to rzeczywiście jest dosyć ważne i może do tego jeszcze wrócimy, skąd w ogóle taka tendencja do tego, że to mężczyźni właśnie w tych wypadkach częściej giną, ale z takiego stricte medycznego punktu widzenia powiedziałeś o chorobach układu krążenia i o nowotworach. Ja chciałem cię przede wszystkim zapytać o te choroby układu krążenia. Czemu tak się dzieje, że to właśnie mężczyzn ta domena jakby zabiera bardziej niż kobiety, jeśli chodzi o umieralność? Wiesz, teorii jest bardzo dużo. Jedną z teorii jest ta, i to jest wszystko prawdziwe, tylko nie wiadomo, która przyczyna jest najważniejsza. Mężczyźni po 40 prawie wszyscy chorują na nadciśnienie. Stresy, ambicje, chęć osiągnięcia czegoś, to wy jesteście płcią, która walczy, która chce dominować. Ten testosteron. No tak. Ale po 40 niby już niższy. No tak, ale wtedy już się nagromadziło to przez 40 lat. I dochodzi do skoków ciśnień, do nadciśnienia u mężczyzn, to jeszcze bardzo młodych mężczyzn. A więc mamy czynnik nadciśnienia, czynnik otyłości. Mężczyźni mniej dbają o sylwetki niż kobiety. To my jesteśmy my całe życie się odchudzamy z różnymi efektami, natomiast wy troszeczkę mniejszą uwagę na to zwracacie. Następnym czynnikiem ryzyka są powiedzmy choroby metaboliczne, a więc wysoki cholesterol, panowie się nie badają, nie idą do lekarzy, no więc również inne parametry, kwas moczowy. Także mamy zespoły przemiany materii, które są domeną mężczyzn. No i wreszcie my kobiety jakoś częściej chodzimy do tego lekarza. Prawda? My tak jakoś lubimy chodzić do lekarza. My już mamy to w naszej świadomości. Prawdopodobnie to jest też związane z rodzeniem dzieci. My się oswajamy z tym, że w ciąży odwiedzamy ginekologów, że chcemy urodzić zdrowe dzieci, więc dla nas kontakt z lekarzem jest łatwiejszy. Poza tym nie jesteśmy takimi silnymi Indianami, którzy bólu się nie boją. Wy, panowie, uważacie to za słabość, jeżeli wam jest coś nie tak i ukrywacie to. Rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo wiesz, nawet dzisiaj warsztaty prowadziłem i tam wybrzmiała taka, można by powiedzieć, często spotykana u mężczyzn postawa, że jeżeli mężczyzna sięga już po jakiś rodzaj pomocy, szczególnie medycznej, to dopiero wtedy, kiedy coś już naprawdę mu mocno dolega, a nie kiedy dopiero coś zaczyna się dziać. Wiesz, jak w moich książkach Jacku żartuje, mówiąc, że kobiety chodzą do lekarza, a mężczyźni są wożeni. Najczęściej karetką pogotowia. Śmiejemy się z tego, ale to jest dramatyczny ale obraz. Tak naprawdę jest. Tutaj wracając do tych chorób układu krążenia i mężczyzn, co można zrobić, żeby przeciwdziałać, krótko mówiąc, śmierci, czy też dysfunkcji tego układu właśnie? Z perspektywy mężczyzny oczywiście. Trzeba się badać. Innej możliwości nie ma. Wiesz, z oczu jest trudno rozpoznać chorobę wieńcową serca, a więc trzeba niestety pójść do lekarza. Są jakieś objawy, które możesz sobie tak, chodząc po świecie, zauważyć, że taka choroba wieńcowa się do ciebie zbliża? Są krótkie bóle zamostkowe, brak oddechu, męczenie się przy wchodzeniu na schody, czy powiedzmy pod górę. Silne pocenie się jest też objawem nadciśnień, skoków ciśnień, rozdrażnienie, niepokój i brak snu. I często mężczyźni podczas nocy mają wysokie ciśnienia i wtedy mają zaburzenia snu. Jasne. Czyli też sen, jego jakość świadczy między innymi, bo ona świadczy też o innych może chorobach, na przykład o spadku testosteronu, ale też może świadczyć o chorobach układu krążenia. Krótko mówiąc, warto się zadać, wiesz, jak o tym mówisz, to ja... Boisz się o siebie. Nie, uświadomiłem... To każdy tak robi. Przecież nie boję się, jestem prawdziwym mężczyzną, gdzie się boję. Właśnie, ja się troszczę o siebie. Indianin bólu się nie boi, rację zapomniałam. Jasne. Żartujemy trochę, ale ja na przykład w zeszłym roku
od stóp do głów się przebadałem, traktując to jako czynność serwisową, muszę ci powiedzieć. No bardzo dobrze. Bo Taki tam screening własnego ciała. Tak, bardzo dużo rzeczy przebadałem, pomyślałem sobie, że sprawdzę, co jest do zrobienia. I teraz po kolei, jak wiesz... w samochodzie, rozumiesz? Dokładnie Przegląd. tak podszedłem jak do samochodu. Wiesz, do tej pory fajnie się jeździło, ale coś tam zaczęło mi doskwierać, zrobiłem różne badania, teraz po kolei chodzę na różne zabiegi, żeby coś tam naprawić, że tak się wyrażę. Teraz leczysz skutki tego, co stwierdziłeś. No wiesz, zużycie materiału nastąpiło. No tak. Może to brzmi trochę, wiesz, jakbym siebie jako narzędzie traktował, ale rzeczywiście tak sobie pomyślałem, że to mi bardzo pomaga w tym, żeby się faktycznie zaprosić do takiego zadbania o siebie z myślą, że ja bym chciał jeszcze w zdrowiu ze 30 lat może pociągnąć. To by było całkiem niezłe. Widzisz, i świetnie powiedziałeś. Chodzi nie o długość życia, chodzi o jakość życia. To znaczy z jakością życia długość się oczywiście w jakiś sposób łączy. A nim jednak chodzi nam o jakość życia. Bo wiesz, żyć i nie wiedząc, o co chodzi na tym świecie, to ja nie wiem, czy to jest przyjemność. Więc dbajmy o jakość życia, a jakość życia możesz tylko uzyskać właśnie badaniami profilaktycznymi. Wiesz, mężczyźni na ogół idą się badać, zauważyłam, profilaktycznie w równych przekroczeniach równych dat urodzeń. 30, 35, 40, 50. Ciekawe. Tak, to jest jakiś taki moment, tak jak często jest 1 styczeń, nie? W nowym roku. No tak. To tak samo się dzieje z datami urodzeń. Zauważyłam, że wielu mężczyzn właśnie przekraczając 40, a bardziej już świadomi 35, idą na pierwszy taki przegląd ogólny jak w samochodzie. Wiesz? To są takie pakiety gotowe badań, na które po prostu możesz się zapisać. 40 plus, prawda? 50 plus, kobieta, mężczyzna, które są bardzo dobrymi profilaktycznymi badaniami, przynajmniej wyłapują te główne punkty. No jasne. Wiesz, mnie w ogóle zaskoczyło, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, patrzyłem na statystyki, okazuje się, że w Polsce prawie 30% mężczyzn nie korzysta w ogóle z żadnych specjalistów, żadnych badań, w ogóle nic. To jest nieprawdopodobne. Dopiero do momentu, w którym jak powiedziałeś, taki duży procent. No. Też 30%. jestem tym zaskoczony. Wiesz, dla mnie z takiej perspektywy męskiej psychiki to wydaje mi się, że cały czas jest mocno zainstalowany ten skrypt typu chłopaki nie płaczą, trzeba być twardym i tak dalej. Ja zauważam, że mężczyźni, którzy zaczynają jakby zauważać u siebie jakieś objawy właśnie zdrowotne, co się zaczyna doskwierać, oni się bardzo często złoszczą w ogóle na siebie. Ale też i panikują. To jest właśnie druga część tego. Albo jest złość, albo jest panika, prawda? Tak, to taki panikują, wiesz? mityczne pod tytułem, wiesz, przeziębiony jestem, prawie że umieram. Ale zasadniczo to jest tak, że no to dbanie o swoje zdrowie, troszczenie się ciągle wydaje się być niemęskie. I tak chciałem z tobą porozmawiać z twojej perspektywy, wiesz, no lekarza właśnie medycyny męskiej, który się zajmuje tym naprawdę dobrze. Wiem to z własnego doświadczenia i wszystkim polecam też. Co można zrobić? Jak zachęcić mężczyzn do tego, żeby oni przynajmniej zaczęli chodzić na jakieś badania profilaktyczne, do kontroli jakiegoś swojego zdrowia? Jak twoim zdaniem, jakie metody docierają do tych, którzy do ciebie trafiają? Jakie są ich historie, które ich przyprowadzają do ciebie? Ja ci opowiem taką historię, takie spostrzeżenia z mojego gabinetu. Pierwsze, że młodzi są coraz bardziej świadomi i młodzi ludzie 25-35 zaczynają chodzić do lekarza. Potem jest duża luka i potem chodzą z powrotem ci, którzy się już boją, że są bardzo starzy i może im się coś stać. Czyli jest taka luka między 30-35 do 35 już zaczynają ci młodzi ludzie się badać, ci 35, 55 nie bardzo i potem już powyżej znowu zaczynają się inne badać. rzeczy są ważniejsze w tym okresie życia, tak? Bo ten moment, Dzieci, tak jest, kariera, kredyty. Rodzina, kariera, tak jest, kredyty. To jest to, co powiedziałeś. A teraz zapytałeś się w tym pytaniu ostatnim, dlaczego się tak dzieje, czy... Jakie historie przyprowadzają tych mężczyzn? Co właściwie powoduje, że ci mężczyźni w ogóle przychodzą do ciebie, no nie? Poza oczywiście już tym, że jest naprawdę źle. Pierwszym miejscem oczywiście kobiety wysyłają, żony, matki, konkubiny, wszystkie kobiety wokół, nawet koleżanki z pracy. Ale jest jeszcze drugi moment właśnie tego lęku, że kolega zmarł na zawał. A, proszę. Nagle. Albo widziałem się z kolegą pół roku temu i był zdrowy i nagle dowiedziałem się, że umarł. Ale wiesz co, to jest coś na rzeczy. I to jest moment, w którym każdy idzie cię badać. Masz rację. Ja dokładnie z tego powodu, o którym mówisz, postanowiłem wejść na tą ścieżkę zdrowia, tak ją nazwałem, ponieważ spotkałem się z moim znajomym, z którym się naprawdę znam od dawna. Dużo zrobiliśmy fajnych rzeczy. On jest młodszy ode mnie o rok. No i po dłuższej... to już w ogóle jest sygnał. Słuchaj, ale po dłuższej przerwie się spotykamy i mówię, słuchaj, co tam u ciebie? Mówi, wiesz co, miałem zawał. Ja mówię, jak to miałeś zawał?
A poszedłem grać z dzieciakami w koszykówkę, rozbiegałem się, ciach, no i nagle się obudziłem w szpitalu. Ja mówię, co ty mówisz? Ale coś jak... On faktycznie dużo papierosów palił. I ja wtedy sobie pomyślałem, kurczę, ja jestem od niego starszy, no mówmy się, że też nie prowadzę życia super oszczędnego, no sporo mam różnego rodzaju zajęć i pomyślałem, że to jednak jest chyba taka zachęta do tego, żeby się sobie od środka przyjrzeć. Tak więc nie tylko, że żony i matki, i tam kobiety, ale i lęk. Lęk sprowadza panów do lekarza. Niesamowite, że myślałem, że musimy przestraszyć, prawda? Tak. Żeby w ogóle pójść właśnie do lekarza, czy zacząć się właśnie badać. Wiesz co, wspomniałeś... To ja ci powiem jeszcze ciekawą rzecz. Wyobraź sobie, że często mi się to zdarzało, że latami mówiłam pacjentom, proszę nie palić, panowie, do danego pana, proszę nie palić, nie palić, nie palić. Palił, nie wchodził w rachubę. W momencie, kiedy był taki przypadek, że albo miał zawał, albo powiedzmy, nie daj Panie Boże, ale były takie przypadki, miał raka płuc, nagle rozpoznanego. W jednym dniu przestawał palić. Pytam się, dlaczego nie wcześniej? Wiesz, mam ciekawą obserwację a propos palenia właśnie z warsztatów. Wiesz, od wielu lat prowadzę warsztaty dla mężczyzn. Od zeszłego roku jest ich naprawdę sporo. A więc przyjeżdżają tutaj nawet 1000 mężczyzn w skali roku. I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że zwykle zadaję takie pytanie, kto pali papierosy. To jest związane ze sprawami organizacyjnymi. To wyobraź sobie, że większość mężczyzn dzisiaj, przynajmniej tych, którzy tu się pojawiają, nie pali papierosów. Wiem. W skali na przykład 18-20 osób, 1-2 to jest maks. Dlatego to jest przeszłość. To jest niesamowite, jak mężczyźni właśnie zmienili to podejście. Niedawno prowadziłem warsztaty dla kobiet. One palą. To właśnie tam było odwrotnie. Kobiety palą, tak. Bo kobiety zaczęły bardzo palić te papierosy. Zgadza się. I jeszcze palą dosyć często te elektroniczne papierosy, uważając, że to jest lifestyle. A jak to właśnie z tymi elektronicznymi papierosami jest z perspektywy zdrowia? W 300 stopniach to jest spalane. Też powstają nie takie może intensywne, groźne smugi jak przy papierosach, ale też są. Jasne. Także... To w dalszym ciągu jednak szkodliwe jest, prawda? Oczywiście. To wcale nie jest dużo lżejsze aniżeli papieros. Może mniej śmierdzi. Ewo, wspomniałaś o tym, że spory wpływ na zdrowie mężczyzn ma styl życia. Między innymi opowiedziałaś o otyłości. Mniej więcej 30% Polaków w tej chwili cierpi na otyłość. Chciałem się najpierw cię zapytać w perspektywie znowu patrzenia na mężczyzn, co jest przyczyną tej otyłości? Skąd to się wzięło? Wiesz, kiedy patrzymy na przykład na zdjęcia z lat 70., to wydaje się, plaże, ulice, jakieś filmy, to wydaje się, że tej otyłości było wtedy dużo mniej niż jest teraz. Co na to wpływa z tej męskiej perspektywy znowu? Na pewno na pierwszym miejscu jest kochany komputer. Mamy w ciągu 30 lat osiągnięcia Doliny Krzemowej. Dostaliśmy komputery, trudno jest chodzić i obsługiwać komputer. W związku z tym kiedyś mężczyźni pracowali chodząc bardzo często. Ruszali się fizycznie, tak prawda? Jest. Pracowali. Fizyczna praca. Dzisiaj zmechanizowany świat, nawet w fabrykach panowie siedzą przy komputerach, które obsługują maszyny. Więc totalna zmiana podejścia do pracy. Te osiągnięcia z jednej strony są wspaniałe, z drugiej strony troszeczkę przyciągają nas do fotela. Jeździmy autami często. Kiedyś jeździło się więcej rowerami. Teraz jest powrót z powrotem do rowera, Bogu dzięki może, ale kiedyś jednak było więcej. Trzeba było podbiec do autobusu, trzeba było podejść do autobusu, do tramwaju. Dzisiaj są auta. Także mamy naprawdę zmiana stylu życia. Z jednej strony pozytywna, z drugiej strony negatywna na zdrowie. Wiecie co? Właśnie nagrywamy kolejne odcinki na mój kanał. I to mam do was taką prośbę, żebyście ten kanał zasubskrybowali. Bo dzięki temu pomożecie mi w rozwoju tego kanału i te treści może trafią właśnie do tych mężczyzn, którzy bardzo ich potrzebują, a sami mogą na nie nie trafić. Z góry dzięki, Jacek. Steve Biddle w jednej z moich ulubionych książek Męskość, nowe spojrzenie mówi takie zdanie, że jesteś mężczyzną i żyjesz w XXI wieku, to cywilizacja cię zabije. Tak jest. Ja mam takie wrażenie, że właśnie ta silna płeć, jaką jesteśmy, my mężczyźni, szczególnie we współczesnej cywilizacji okazuje się mieć naprawdę duże takie obszary, które wymagają specjalnej troski, mówiąc wprost. Tak, i o nich chciałem trochę porozmawiać. Chciałem porozmawiać właśnie o naszych hormonach, o wpływie mikroplastiku, o braku ruchu, o stresie.
Chciałam właśnie powiedzieć o środowisku jeszcze, popatrz, bo mówiłeś, jakie to czynniki środowisko. Zupełnie inne środowisko, aniżeli kiedyś. Przecież jemy chemię, pijemy chemię, oddychamy chemią. Powietrze jest przezroczyste, nie powie ci, czym oddychasz. Prawda? Także absolutnie, ja w moich książkach stworzyłam sobie taki autorski, właściwie niby znany system 5S. A 5S. I w chorze ze stresu, i w testosteronie. Wszędzie o tym piszę, bo uważam, że to bardzo oddaje współczesną jakość stylu życia i przyczyny, może nie tyle przyczyny, ile to, co się dzieje w naszym organizmie i jak zapobiegać. Więc mamy to jest system 5S na życie współczesnego mężczyzny, można nawet poszerzyć człowieka, do kobiet również. Mamy, to pokazuję zawsze na palcach, 1 minus to jest stres, ale mamy 4 plusy. Sport, sen, seks i sposób odżywiania. Seks również w tym jest, podkreślmy. Przecież to należy do życia. Nawet kiedyś zażartował jeden z moich pacjentów, to też jest jedna fajna z form wyciszenia. Ja nie wiem, potem tak, prawda? Więc po seksie też masz wyciszenie, się uspokajasz, twoje hormony się uspokajają. Poza tym przenosisz się w inny świat, więc też odpoczywasz. Jasne. Dajesz upust radości, szczęścia. Twoje hormony szczęścia pracują, które są zawsze przeciwne kortyzolowi, hormonowi stresu. Tak. Czyli mamy te 5 literek S. Tutaj w tym S-ie, jak pisałam to w pierwszej książce 10 lat temu, to nie jakoś pominęłam, może i dlatego, że to jest si, a może jeszcze nie miałam takiej wiedzy, środowisko. Aha. Czyli tu powinno być stres i środowisko, a powinno być te 4 S-y, tak jakie są. Środowisko sprzyja kobietom. Proszę bardzo. Sprzyja absolutnie kobietom, nie mężczyznom. Popatrz, pijemy wodę. My od lat 60. Pobieramy regularnie albo środki antykoncepcyjne, albo hormonalną terapię zastępczą. No niestety wydalamy mocz do naszych wód artezyjskich. Nasze oczyszczalnie ścieku nie są w stanie tego oczyścić do tej pory. No więc panowie pijecie estrogeny. No nieźle. Byście nie brali testosteronu kiedyś. Więc z tym testosteronem to tak nie jest. A jak poza tym panowie bierzecie nie tak nagminnie jak środki antykoncepcyjne, czy tą hormonalną terapię zastępczą. Popatrz, kobiety mają swojego lekarza, ginekologa od 100 lat. A panowie? No właśnie, jaki jest lekarz od mężczyzn? Właśnie. Androlog tylko zajmuje się hormonami. Urolog zajmuje się tylko genitaliami. A przecież wy jesteście całością z góry na dół. A z tego powodu powstała ta medycyna męska na świecie. No do Polski jeszcze mało dociera na razie. Ja dotarłam. Ty jesteś jedyną lekarką medycyny męskiej, bo jest jaką ja nas w ogóle dosyć znam. mało. To jest elitarne bardzo w Europie. Ale już trzeba przyznać, że w takich krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Włoszech, we Francji to jest bardzo popularne. Natomiast no niestety mamy tu jeszcze problem. Mamy jeszcze luki z tamtych czasów, kiedy u nas troszeczkę medycyna była inaczej przedstawiana aniżeli na świecie. To jest niesamowite, wiesz, jak ja pierwszy raz się dowiedziałam o tobie właśnie, o twojej specjalizacji. Ja już prowadziłem fundację, już się tym zajmowałem. Maskulino, wtedy żeśmy się poznali. Tak, dokładnie. I to było dla mnie niesamowite w ogóle, że jest taka specjalizacja jak medycyna męska. No ja uważam, szczerze że to jest mówiąc, świetne. to ja w ogóle nie rozumiałem, co to jest. I dopiero dzięki kontaktom z tobą powoli się tego, no, nie tyle uczę, co tego doświadczam może, ale powiedzmy może naszym osobom oglądającym, czym się charakteryzuje, czym się właściwie zajmuje medycyna męska i co ją odróżnia od innego rodzaju medycyny. No powiedziałeś, że mężczyzna jest całością. Czy na co zwracasz uwagę, pracując z mężczyzną? No wiesz, to, że wy jesteście inni niż my, to jest jasne. To wszyscy widzą i wiedzą. Natomiast, tak jak żeśmy mówili, popatrz, inna odporność, inny rodzaj chorób, nawet inne leczenie jest dla mężczyzn. Wyobraź sobie, że są leki, które są bardziej, właśnie nawet z twojej dziedziny, bardziej dla kobiet, bardziej dla mężczyzn. Jak wiesz, wiele antydepresantów powoduje zaburzenie potencji, ale są takie, które nie powodują. Więc tutaj to jest dosyć ważne. Ta wiedza dzieląca nas na 2 płcie, odpowiednie diagnostyki i odpowiednie leczenia. U nas jest wszystko u kobiet oparte na estradiolu, na hormonach żeńskich. Poza tym my ich mamy cholernie dużo. My mamy progesteron, estriol, estrogen. Wy macie jeden królewski hormon testosteron. Macie te nasze estrogeny, ale 10 razy mniej niż my. Właśnie. To jest tak proforma dla dobrego zachowania, dobrej jakości plemników na przykład. Jasne. Bo to też jest potrzebne wam. Ale chcę powiedzieć, że
ta medycyna jest medycyną kompleksową. Troszeczkę nazwa holistyczna się wyświechtała. Wiesz, ja staram się tego unikać. Natomiast mnie kompleksowa. Wiesz, jakie to jest genialne dla faceta, który nie lubi chodzić do lekarzy. Przychodzi do lekarza i obojętnie co mu jest, on powie jednemu lekarzowi. Ten lekarz oczywiście nie ma tak głębokiej wiedzy jak specjalista, ale ma dosyć głęboką, żeby mu to wszystko połączyć w całość i powiedzieć mu, na przykład, że bóle głowy to ma z napiętych mięśni przykręgosłupowych, a to może być z kręgosłupa, może być z nadciśnienia, a może mieć z tego, z tamtego i owego. Rozumiesz, my mamy większe spektrum patrzenia na człowieka. Ja nie widzę tylko, tak jak kardiolog, nadciśnienia tylko. Albo ortopeda kręgosłupa, że jego bolą te bóle głowy. Ja widzę to w tylu aspektach, w hormonach, w tym i zaczynam drążyć, żeby to bardziej wyselekcjonować, żeby dojść do tego punktu, z tą ogólną, ogromną wiedzą u człowieka w całości. To jest niezwykle ważne. Czasami boli cię noga, to ma połączenie z twoim mózgiem. Prawda? Więc nie możesz pójść tylko do ortopedy i kierować cię, a może to jest dna moczanowa, a może są zmiany zwrodnieniowe, może choroba autoagresywna, jakieś reumatoidalne zapalenie stawów, a może to jest jeszcze coś innego. No. Więc wydaje mi się, że to by bardzo odciążyło system zdrowia, wiesz? Gdyby więcej było specjalistów takiej medycyny. Takich ogólnych, takich kompleksowych. Wtedy my byśmy bardzo głęboko drążyli i na specjalistów by się nie czekało pół roku. No nieźle. No ale na to tu wpływu przynajmniej nie mamy. Fajnie, że jest ale w ogóle... może nas ktoś słucha z ministerstwa. Apelujemy do ministerstwa. Szczególnie równości, żeby trochę tutaj... O zmianie systemu kształcenia. To by było całkiem nieźle. A wiesz, kiedy powstała medycyna męska? To ci powiem, to jest ciekawe. Chętnie. W 2001 roku. A dlaczego akurat wtedy? Był pierwszy zjazd medycyny męskiej w Wiedniu. To się działo w listopadzie. Pamiętasz, 9/11 było właśnie w tym roku, w 2001 roku. I wtedy strażacy bardzo pomagali, ratując ludzi. I tam podczas tego kongresu przyjechał Tanner z CNN-u i przywiózł ze sobą tego przedstawiciela strażaków. I zaczęto mówić, że trzeba dbać o mężczyzn. I wtedy właśnie była ta pierwsza idea, żeby powstała medycyna męska. No i na tym pierwszym kongresie to w ogóle były piękne nazwiska. Miałam zaszczyt poznać takich ludzi dzięki właśnie medycynie męskiej, która zaczynała się rozwijać. Był Pavarotti, był Paul McCartney, był Gorbaczow. Proszę bardzo. Tak, naprawdę. Niki Lauda, Austria, Wiedeń. No i właśnie między innymi był Ted Turner. I oni wszyscy propagowali początki medycyny męskiej, ale jeszcze nie było możliwości zdobycia certyfikacji, takiej specjalizacji powyżej medycyny ogólnej. No i w 2005 roku można było to zrobić. I możecie się pochwalić, Jacku. Należałam do 16 pierwszych ludzi w Europie, którzy zdobyli tą właśnie certyfikację medycyny. Tym bardziej się czuję zaszczycony, że się znamy i że tutaj jesteś tak się stało, że o tym rozmawiamy. Że ktoś z Polski też w tym, ale na pewno jest więcej kolegów pochodzenia polskiego, którzy w Niemczech czy w innych krajach mają dzisiaj tą podspecjalizację. Super. Fajnie, że to się pojawiło. Mam nadzieję, że to się rozwinie. Ja też myślę. Zejdźmy z takiego systemowego poziomu, a wróćmy trochę do tego, co my możemy robić. My mężczyźni albo za chwilę może też nasze partnerki. I trochę bym wrócił jeszcze do tej otyłości, która rzeczywiście jest problemem również u chłopaków, którzy niestety, ale coraz bardziej się też otaczają tą tkanką tłuszczową. I tu jest problem wśród dzieci, młodych mężczyzn, młodych chłopców, którzy wkraczają w życie, że w okresie właśnie dojrzewania, a już w okresie dzieciństwa są otyłe. No, to jest myślę, właśnie styl życia bardzo wyraźnie na to wpływa, bo rzeczywiście bardzo duża ilość chłopców spędza czas zamiast, na piłce, na bieganiu, na takich rzeczach, tablet, komputer. Właściwie ten ruch to zamierał tych chłopaków. Oczywiście nie mówię, że zupełnie, bo są rzeczywiście chłopcy, którzy dzięki dostępowi do, treningów różnych ruszają się, ale co do zasady, to jest pewnego rodzaju trudność. Jakie zmiany w stylu życia mają największy wpływ na właśnie poradzenie sobie z otyłością, mówiąc wprost, na przeciwdziałanie, na to, żeby... Trzeba odciągnąć dzieci od komputerów i przerzucić na ruch. Jest to na pewno zadanie szkoły i rodziców. To jeżeli chodzi o dzieci, to tak, ale mam też takie doświadczenie, że jesteś ojcem syna i na dobrą sprawę to ty sam jesteś w stanie mu pokazać pewne rzeczy. I teraz jeżeli ja jako ojciec siedzę przed komputerem, pilot, piwo i te sprawy, to trochę pokazuję temu synowi, że to trochę na tym polega funkcjonowanie mężczyzny. I nie masz argumentów. Nie mam argumentów. Więc z perspektywy dorosłego mężczyzny, mam tą otyłość, rzeczywiście sam też z tym się trochę borykam.
pracuję nad tym, różnie mi wychodzi, raz lepiej, raz gorzej, to jakie rzeczywiście zmiany w stylu życia są niezbędne, żeby dorosły mężczyzna, też w różnym wieku, bo umówmy się, że nie wiem, 30-latek i 50-latek, no między innymi ze względu na hormony, o których jeszcze porozmawiamy, ale nie tylko, co on może zrobić takiego? Jaki system może sobie stworzyć? Bo ja mam świadomość, że to jest rozwiązanie bardziej systemowe, związane właśnie ze stylem życia, a nie z pojedynczą zmianą. O co tu zadbać? No wiesz, jak masz dzieci już takie, że możesz z nimi pójść, właściwie w każdym wieku możesz z dzieckiem pójść, jak już troszeczkę chodzi, to możesz z nim pójść na jakiś sport. Coś możecie razem wymyśleć. Rodzinnie. To jest wspaniałe. Jasne. Rodzinnie. Gra w piłkę. Pamiętasz, z naszych czasów, twoich, moich, było podwórko. Tam się dużo działo. Tak. No dzisiaj też powinno się znaleźć jakiegoś kolegę dla syna i razem z tymi kolegami syna też pójść na jakiś sport. To mobilizuje. Wiesz, panowie kochają piłkę. Czy młody, czy stary. No więc można pokopać troszeczkę. Następnie, wiesz, jest tyle rodzajów sportu. Każdy. Bieganie. Co do zasady ruch jest jazda na ważny, rowerze. Na przykład weekend rodzinny rowerem. Możliwości jest naprawdę dużo. Następnie trzeba pomyśleć o jedzeniu. Jedzenie musi być jednak zrównoważone. Zawsze mówimy zrównoważona dieta. To jest takie, wiesz, troszeczkę bardzo, bardzo utopijne. Ja bym powiedziała, trzeba uważać na to, żeby ograniczać i uczyć dzieci niejedzenia za dużej ilości węglowodanów. No właśnie, o tych węglowodanach dużo się mówi ostatnio. Tak, ta dieta ketonowa przesadzona, keto, oczywiście. Różne Zero-jedynkowo żyć nie można. Poza tym dzieciństwo też należy do tego, żeby trochę zjeść słodyczy. Więc zero-jedynkowo to nie żyjemy. Nawet i ty lubisz czekoladkę niekiedy sobie wziąć. No, gorzką. No proszę. W każdym razie. Ale wiedzieć kierunki żywieniowe, że to jest B, a to jest dobre. I widzisz, jedząc stale dane produkty dobre, zaczynasz je lubić. Bo to jest ciekawa rzecz. Jeżeli coś odstawisz, to za tym nie tęsknisz. Im dłużej to są nawyki żywieniowe. Po prostu przyzwyczaisz się do takiego, nie innego jedzenia. Są ludzie na świecie, którzy nie mają dojść do takich słodyczy i też żyją. I też świetnie się czują. Powiedziałabym, zdrowe tłuszcze, niezwykle ważne. Zdrowe tłuszcze już powinno się od młodości wprowadzać. Ja uważam, że ta nauka o zdrowiu, która będzie prawdopodobnie też mówiła dużo o jedzeniu i o otyłości, jest niezbędna w dzisiejszym świecie. To jest moje osobiste zdanie i też wszędzie występuje, bo też już miałam wywiady w tym kierunku właśnie nauki o zdrowiu. Tutaj chodzi nie tylko o seks, o którym właściwie wszystko przesłoniły może 2 lekcje, które będą na ten temat, ale tu chodzi o zdrowe życie, o zdrowe jedzenie, odżywianie się. Mężczyzna, nie mówimy o kobietach, musi sobie zdawać sprawę, że on musi jeść mięso czerwone, chociaż to jest mało popularne, ale o tym wszędzie Dlaczego mówię. to jest ważne dla mężczyzny właśnie? Dlatego, że mężczyzna, który nie je czerwonego mięsa, tworzy sobie zastępczą fabrykę w organizmie związku SHBG, Sexy Hormone Binding Globuliny. Globuliny wiążące hormony płciowe. Im jesz mniej mięsa, tym ta fabryka się rozwija. A jak sama nazwa mówi, SHBG, binding, czyli wiążące hormony, zamyka hormony płciowe. I możesz nawet mieć wysoki poziom ogólnego testosteronu. On ci tak go zjada, że zostaje ci mało wolnego testosteronu. A ty żyjesz na końcu z wolnego testosteronu. Bardziej mówimy o mięsie niż o wędlinach, czyli nieprzetworzonej żywności. Ja mówię o mięsie, o nieprzetworzonym mięsie. To jest zdrowe i mężczyzna powinien 3 razy w tygodniu takie mięso zjeść. Teraz Światowa Organizacja Zdrowia ostatnio podniosła, bo medycyna męska mówiła zawsze pół kilo. Teraz podniosła tą ilość do 600 gramów. Ja się śmiałam, bo zawsze WHO w 2008 czy 2009 roku nawet, jeszcze w poprzednim stuleciu, w 1990 roku, coś koło tego, mówiło, że wprowadzało mięso do grupy 1A, czyli przy nikotynie najbardziej rakotwórczych. No właśnie. Potem wprowadziło do 1B, prawdopodobnie rakotwórcza, wyrzucając przetwory, twierdząc, że właśnie nieprzetworzone mięso można do tam 500 gramów jeść, bo jest prawdopodobnie i tak dalej rakotwórcze. Obecnie WHO proponuje mężczyznom, widząc, że spada im na łeb, na szyję testosteron, że nie mają plemników, że ginie męskość, twierdzą, panowie, to jednak te 600 gramów jedźcie, a ja zawsze mówiłam 500. No więc wiesz, troszeczkę się uśmiałam z tego. Świat już zaczyna rozumieć, że mężczyzna do rozwoju mięśni potrzebuje jednak nie tylko białka z cieciorki, ale też białka z cudownym układem żelaza, kwasu foliowego, B12, witaminy C i różnych enzymów, które są w mięsie.
No proszę. No, rzeczywiście Czerwony. w kontrze do niektórych Absolutnie, tutaj zaleceń, ale ja to czy mówię, też dyskusji. bo to jest 100% i moi pacjenci doskonale o tym wiedzą, jak się czuli przedtem, jak się czują teraz, którzy byli wegetarianami jakiś krótki okres czasu i dlatego przyszli, bo nie rozumieli, dlaczego są zmęczeni stale, dlaczego mają spadki nastrojów, chociaż zmuszają się, bo wtedy się zmuszają do robienia sportu. Powiedziałaś o tym, że aby wpłynąć na ten zdrowszy styl życia, to warto jest pójść w ruch. W ruch, a nie sport, Absolutnie. bo to też nie dla każdego jest, Ruch. że tak powiem, Świetnie zalecane. powiedziałeś. W ruch. Powiedziałaś też o tym, że ta zbilansowana, zrównoważona dieta u każdego to będzie o coś trochę innego chodziło. Bardzo indywidualna, wiesz? Prawda? No Niezwykle właśnie. indywidualna. Widzisz, dlatego niezwykle ważne jest zindywidualizowanie medycyny. Jasne. Powinno się mieć takiego swojego lekarza duszy. Tak jak kiedyś było. Popatrz, w starych filmach jest pokazane, taki przychodzi lekarz domowy do domu, jak jesteś chory, to jest twój pan doktor. I właśnie to jest świetna rzecz mieć takiego dobrego, zaufanego już lekarza przez lata, więc nie zmieniajmy tak często lekarzy. Wiesz co, mój ojciec To mieszka nie w jest dobra Australii rzecz. i on ma takiego swojego lekarza. I to jest świetne. Od lat się znają. Jak to mówią, starzeją się razem, Tak, znają ale swoje dokładnie choroby. tak jest. Wiesz, jakie to jest świetne? Ja pracowałam długo w Niemczech, 32 lata prowadziłam swoją klinikę, 3 pokolenia leczyłam, wiesz? Ja pamiętam tych pacjentów od początku. Ja się zawsze bałam pacjenta, który ma 55 lat i przyjdzie do mnie jako pierwszy raz. Pierwszy raz, tak. Bo to wszystko, co on mi opowiada, ja muszę zapamiętać, spisać, ale to mi nie zostaje. A ten, który ze mną się starzeje, ja wszystko pamiętam. Ja pamiętam każdy moment, każdą diagnozę. Ja znam przebieg jego życia i wiem, jak się nawarstwiały te choroby, z czego one wynikają, co on ma, a czego nie ma. Bardzo ważna rzecz. To jest rzeczywiście istotne, jakby prawie że z pierwszej ręki, bo od ojca wiem, że rzeczywiście ta jego relacja z tym lekarzem, ona mu dobrze robi, Oczywiście. ponieważ parę razy ten lekarz, znając historię jego życia, no mocno mu pomógł w takim Tak krytycznym jest. momencie. No Świetnie. nie? Tak. To jest całkiem fajne. Słuchaj, powiedzieliśmy o tych zmianach stylu życia. Co jeszcze na to wpływa? Bo pewnie są jeszcze inne obszary z twojego 5S. Pewnie sen jest takim obszarem, który Niezwykle zdecydowanie jest zaniedbywany przez mężczyzn. I coraz większą rolę to odgrywa i znaczy w sensie, że się o tym coraz więcej mówi. Prawda? Mówi się coraz więcej o śnie i tu też jest bardzo indywidualne to. Nie można powiedzieć wszystkim, że mają spać koniecznie 8 godzin. Są ludzie, którzy mają ośrodki snu tak nastawione, że im wystarczy 7, a są tacy, którzy potrzebują nawet 9. Jasne. Ale nie za długo spać, bo to rozleniwia i powoduje znowu z powrotem skok kortyzolu. To jest ciekawe, nie? Hormonu stresu. Czyli za długi sen też nie jest dobry. Krótki też nie. Koniecznie musimy wypocząć. Koniecznie musimy wyjść głęboko w tą fazę, gdzie nie ruszamy oczyma, więc non-REM fazę. To jest głęboka faza snu, w której nie śnimy o niczym, tylko po prostu odpoczywamy. Regenerujemy się. Tutaj ze snem to są takie dosyć ważne rzeczy, bo wiesz, muszą być spełnione pewne warunki, żebyśmy mogli mówić o zdrowym śnie. Tak jest. Takie 2 podstawowe warunki, to człowiek po pierwsze z takiego psychologicznego punktu widzenia musi się czuć bezpiecznie. Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie, no to wiesz, masz tą karuzelę w głowie, to ruminowanie, które cały czas próbuje rozwiązać jakiś mniej lub bardziej wirtualny albo prawdziwy problem, no i to uniemożliwia ci zaśnięcie. Czyli najpierw musisz się czuć bezpiecznie, a to się wiąże z kolejnym elementem, mianowicie twoje ciało musi być rozluźnione. Bo jeżeli jest napięte, no to odbiera to mózg jako sygnał mobilizacji, czyli bycia w stresie, no to nie zaśniesz, bo musisz się chronić przed potencjalnym niebezpieczeństwem. I utarło się trochę w kulturze, o tym się coraz więcej mówi, że to, co ci pomaga zasnąć, to jest alkohol. No, rzeczywiście, jak się napijesz alkoholu, to on ma właściwości rozluźniające, o czym wiemy na przykład próbując mówić po nim. I teraz widzisz, wielu mogłoby mieć argument, ja piję, bo się chcę wyciszyć. No. I wielu tak korzysta, szczególnie mężczyzn, którzy po pracy przychodzą, siadają w tym przysłowiowym fotelu i nalewają kieliszek whisky czy koniaku. Wiesz co, ja od pewnego czasu, i to potwierdzam to z wieloma mężczyznami, z którymi się spotykam, używam po prostu zegarka, który mierzy jakość snu. Tak. I to jest w ogóle niesamowita historia. I zrobiłem parę razy taki eksperyment, że na przykład wypiłem trochę alkoholu, wina na przykład, jakieś 2-3 kieliszki i porównałem jakość snu po alkoholu i kiedy go nie ma. I muszę ci powiedzieć, że za każdym razem, oczywiście szybciej zasnąłem, ale jakość snu była dramatycznie gorsza. Wiesz, tachykardia na przykład, wiesz, szybkie tętno i tak dalej, prawda. wysoki poziom stresu, To, który co powiedziałeś teraz, tachykardia, Mhm. czyli przyspieszenie bicia serca, Tak. jest zawsze po alkoholu. No właśnie. Alkohol ma w ogóle bardzo śmieszne działanie. Na początku, jak wiesz, jak pijesz,
to masz świetny humor, jesteś czerwony, się więcej pocisz Tak. i spada ci ciśnienie. Ale po paru godzinach ciśnienie idzie do góry. Jasne. Czyli jest taki efekt z odstawienia, gdyby taki rebound efekt, że ciśnienie idzie do góry. Także Ja myślę sobie, że są zdecydowanie bardziej zdrowe metody wyciszania się. ja już się bałam, którą... że powiesz odwrotnie. Nie. Chciałam, Jedną, to którą będziemy znakomicie znam, to jest właśnie seks, wiesz? Tak. Ale do czego zmierzam? Wiesz, zmierzam do tego, że ten seks w życiu mężczyzny i w tym, o czym my to rozmawiamy, czyli konkretnie w aspektach zdrowia, wydaje się być coraz bardziej istotny. Wiesz, ostatnio czytałem o 2 różnych badaniach dotyczących 2 różnych, że tak powiem, męskich aspektów zdrowia skorelowanych z seksem. Jednym z nich jest prostata. Okazuje się, że mężczyźni, którzy współżyją określoną ilość razy, to wyszło, że mniej więcej 21 razy w miesiącu, mają wyraźnie niższy odsetek czy ryzyko zachorowania na raka prostaty. Naturalnie. A rak prostaty występuje u ponad 80% mężczyzn w wieku 70 parę plus, jeżeli dobrze pamiętam. A to z kolei oznacza, że mężczyźni, którzy współżyją rzadziej niż 12 razy w roku, mają zdecydowanie wyższe ryzyko zapadnięcia na chorobę gruczołu krokowego. To jeżeli chodzi o prostatę. A drugi obszar to już ten, o którym rozmawialiśmy, czyli układ krążenia. Również okazało się w tych badaniach, nie potrafię teraz przytoczyć ich z pamięci, że mężczyźni, którzy współżyją regularnie ze swoimi partnerkami, wykazują zdecydowanie niższe ryzyko chorób układu krążenia niż mężczyźni, którzy mają z tym jest pewną gimnastyka trudność. układu krążenia. To jest tak, jakbyś wchodził pod górę i schodził, prawda? To jest wysiłek fizyczny. Zmierzam trochę do tego, że... Ale wiesz dlaczego w prostacie? No dawaj. Bo to wróćmy jeszcze tam. Bo to ten aspekt żeśmy nie wytłumaczyli dlaczego. Dlaczego tak częste stosunki? Nie chodzi tylko o próżnianie. Chodzi o to, że pozostawione nasienie w prostacie tworzy stan zapalny. No proszę. Przewlekły stan zapalny prostaty. Dlatego kiedyś w Kama Sutrze były takie techniki, żeby przytrzymywać długo nasienie. Czy to świadczyło o męskości? Bzdura. To powodowało nowotwory. Proszę bardzo. Także absolutnie nie. Nie można przytrzymywać nasienia. Nasienie jest po to, żeby miało upust. I powinno mieć upust i wtedy, jeżeli ono nie zostaje w prostacie, nie jest jedną z przyczyn przewlekłych stanów zapalnych prostaty. Jedną z przyczyn. To jest jeszcze wiele. Jasne. O, fajnie, że to powiedziałeś, bo spotykam coraz więcej mężczyzn, którzy właśnie próbują praktykować zatrzymywanie nasienia, czyli jakby współżyją w taki sposób, żeby nie mieć wytrysku. Nie to, że dłużej, że tak powiem... Wiem, bo ja się z tym spotkałam. Dlatego dosyć często nawet kobiety niekiedy chcą to. Nie wiem, czym się tym motywują. Prawdopodobnie właśnie hinduszczyzną, tymi wpływami hinduskimi naszym, tak, ajurwedyjskimi, maybe. Nie wiem, na tyle nie znam ajurwedy, że tam jest, ale wiem, że Hindusi często właśnie starają się przytrzymać nasienie. Także te techniki są absolutnie z medycznego punktu widzenia wręcz powiedziałabym zabronione. Wiesz co, trochę też powiedziałem o tym, o tych 2 badaniach i obie te sfery są związane z relacją z kobietami. I to trochę jest tak, że chciałem chwilę porozmawiać właśnie. Nie przesadzaj. Możesz mieć stosunki też masturbując się. Tak, ale... Chodzi o wypływ nasienia, prawda? Jeżeli nie masz partnerki. Tak, jeżeli nie masz partnerki. Ale oczywiście. Zdecydowanie zmierzam do takiego pytania, jaki wpływ kobiety mogą mieć na dbanie o męskie zdrowie i w tym kontekście te badania pokazują, że to jest jeden z obszarów, czy właściwie 2 wymieniliśmy. Trzecim z nich... Jest psychika chociaż. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, oczywiście. Że jest takie powiedzenie, przynajmniej w mojej branży, że opowiedz mi o swoich relacjach, a opowiem ci, jak długo będziesz żył. Tak. Dużo dłużej żyją ludzie w związkach, aniżeli ludzie single. Są badania, które pokazują, że mężczyźni, którzy są właśnie w relacjach, w związkach, inaczej jedzą. Żyją dłużej. Tak, inaczej jedzą, inaczej żyją, są bardziej radośni, więcej wypoczywają, mają bardziej higieniczny tryb życia. Kobiety też nie pozwalają za dużo pić tego alkoholu mężczyznom. Kobiety po prostu dbają o mężczyzn. One dbają o ich zdrowie, a mężczyźni lubią być zadbani przez kobiety. Więc to jest przepiękny To mnie cofa do tego, do tego, od czego zaczęliśmy, bo rzeczywiście ta kobieta bardzo z troski tego mężczyzna zapraszała, żeby on się zbadał. Nie mogła tego za niego zrobić, ale ewidentnie go do tego zapraszała. Wiesz, ja wtedy też tak słyszałem, że... Z tą zupą. Tak, że on jest dla niej po prostu ważny. Wiesz? Tylko on nie jest dla siebie ważny. I to jakieś było dla mnie, kurczę, czemu ty chłopie tak na to patrzysz? Nie? Właśnie, popatrz, mężczyźni, nas kobiety, opiekują się nami mięśniami, a my się opiekujemy tym, żeby dać wam ognisko domowe i zdrowie, bo to należy do tego zdrowie. Zawsze tak było.
Będziecie szli na ptaka, zwierzę, rybę. Łowcy. Dzisiaj przynosicie nam zera na koncie, chociaż to różnie bywa w dzisiejszych czasach. No a my się odwdzięczamy dbaniem o wasze zdrowie. No w tych relacjach rzeczywiście dużo się dzieje teraz damsko-męskich. Totalna wymiana ról, więc tu też trzeba uważać. Tak, o tym zrobimy jakąś rozmowę na tym Ekstra, kanale w dodatkowo, przyszłości. to też będzie ciekawe. Ja chętnie się zaproszę. No to super. Wiesz co, chciałem jeszcze wrócić do tego testosteronu, bo o nim wspomniałaś i do stresu i tej korelacji. Powiedziałaś o tym, że to, co napędza mężczyzn, to jest wolny testosteron. Wiesz co, ja mam takie doświadczenia w pracy w gabinecie terapeutycznym. One mnie czasami naprawdę jeszcze zaskakują. Wiesz, mamy 25 rok, coraz więcej się mówi o różnego rodzaju aspektach życia i tak dalej. I tych treści dla mężczyzn też już jest sporo. Ja niejednokrotnie mam takie doświadczenia, że przychodzi mężczyzna na konsultację terapeutyczną. I to jest mężczyzna w wieku 40-50 plus. I on mówi o tym, że ja mam depresję. Taka, wiesz, autodiagnoza z Google'a troszeczkę. To jest w ogóle problem, jeżeli chodzi o te autodiagnozy. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałeś, że w Niemczech jest tak, że wyniki badań trafiają najpierw do lekarza, a nie do pacjenta, co wydaje mi się naprawdę świetnym rozwiązaniem. Wracam do tych przypadków właśnie z gabinetu. Przychodzi ten mężczyzna i mówi, proszę pana, ja mam depresję. Ja mówię, dlaczego pan tak uważa? Nie mam energii, nic mi się nie chce, chodzę przygnębiony i tak dalej, i tak dalej. Wiem, do czego zmierzasz. A widzę człowieka, który, wiesz, ma sporą nadwagę, jedzie po prostu po bandzie, jeśli chodzi o swoje życie, na czerwonym polu obrotów, dużo pracy i tak dalej. Już ma młodszą partnerkę, ale tego seksu też tam za bardzo nie ma, on ma depresję. Niech pan pomoże z tego wyjść. Pierwsze, co zrobiłem parę razy, to mówię, dobra, a proszę mi powiedzieć, kiedy pan badał testosteron? Nigdy. Jacek, jak się cieszę, że tak robisz. Ja mówię, proszę pana, nigdy pan nie badał testosteronu. Bywa u psychologów i psychiatrów, rzadko. To pod wpływem naszej relacji. Jakbyś mnie nie wyedukowała, to pewnie bym na to nie Dlatego się cieszę. Słuchaj, 99% przypadków to się okazuje, że tam teścia prawie nie ma. Tak jest, tak jest. Przyczyną główną depresji u mężczyzn jest brak testosteronu i to trzeba wiedzieć. Ale wiesz, że często mi zadają pytanie, Jacek, redaktorzy, co było pierwsze? Czy kura, czy jajko? Czy depresja robi spadek testosteronu? Czy testosteron robi spadek depresji? No właśnie, to jest skorelowane, nie? Ja ci powiem, ja z mojego doświadczenia jestem przekonana, patrząc przez tyle lat na takiej ilości mężczyzn, że niski testosteron robi depresję, a nie odwrotnie, że depresja robi niski testosteron. Możliwe, że jest jakiś ułamek idący w tą stronę, ale większość mężczyzn jednak depresję wpada z niskiego poziomu testosteronu. Temat męskiej depresji to jest w ogóle ciekawa historia. Ja mam wrażenie, że to jest ciągle terra incognita, że to się dopiero zaczyna temu i nauka przyglądać, i medycyna, i psychologia również. Bo są takie objawy dziwne. Wiesz, my głównie patrzymy ciągle na męską depresję poprzez pryzmat kobiecej depresji. Tak, zupełnie. A tymczasem to są naprawdę wyraźnie różne rzeczy. Rozdrażnienie. To są te objawy. Tutaj, wyobraź sobie, mężczyźni w czasie stresu produkują jeszcze wazopresynę. To jest hormon agresji. On jest produkowany w podzgórzu, przechodzi sobie przez nerwy do przysadki i tam zaczyna działać. To jest hormon, który powoduje skoki ciśnień, który powoduje agresję. Czyli do walki cię szykuje. Do walki. I kto przypuszcza, że facet depresji walczy? Każdy mu się myśli, że patrzy w jeden punkt i jest smutny, zmęczony. Tacy też są i takie objawy też widać. Tak, ale to jest razem. Wiesz, Jacek, to jest razem. On jest zmęczony wieczorami, ale on jest też agresywny. To właśnie, wiesz, często wygląda w taki sposób, że jesteś w kontakcie, wiesz, z mężczyzną, który ma depresję, a masz wrażenie, że on jest na speedzie na maksa, że on, wiesz, życie ma świetne, ogarnia, a potem mu się wyłącza hormonalna, można by było powiedzieć. Wróćmy do tego testosteronu, bo depresja to jest w ogóle ciekawy też temat. Myślę, że przyjdzie czas go poruszymy, ale już w innym odcinku. Testosteron. Może trochę królewski hormon mężczyzny. Może zacznijmy trochę od początku. W ogóle co to jest za hormon? Skąd on się w ogóle bierze? I dlaczego... Z jąder, Jacku, z jąder. Ja wiem, ale na przykład wiem, że bierze się też, znaczy nie wiem, czy wiem. Myślę, z cholesterolu. Z cholesterolu właśnie. Tak jest, a kto chciałeś wiedzieć? To jest protagonistą, jest oczywiście cholesterol. W ogóle hormony płciowe są z cholesterolu, prawda? Matką wyjściową wszystkich hormonów, żeńskich, męskich jest cholesterol. I teraz mamy znowu powrót do czerwonego mięsa. Jeżeli nie mamy cholesterolu, no to trudno się spodziewać testosteronu i tak dalej. Wracam zatem do tego, jaką on funkcję pełni u mężczyzn, jakie są generalnie te zalecane limity testosteronu i czym się różni wolny od niewolnego? Czyli od związanego czy ogólnego? Od końca, bo to jest najłatwiej. Wiesz dlaczego? Dlatego, że normy testosteronu są troszeczkę zależne od laboratorium. To nie są znormalizowane normy,
że można dać w książeczce i każdy sobie może popatrzeć. Przede wszystkim w ogóle świat troszeczkę wchodzi w zróżnicowanie wieku. Bo jak masz 14, 16, 17 lat, jesteś w rewolucji hormonalnej, to masz strasznie wysoki testosteron. On potem spada, no i zaczyna spadać po 40, prawda? Bo wchodzimy już w taką andropauzę. Dzisiaj spada dużo szybciej przez stres, bo kortyzol jest jego największym wrogiem. I wyższy testosteron, to tym niższy kortyzol i odwrotnie, im wyższy stres, czyli wysoki kortyzol, to wtedy niski testosteron. To jest absolutnie Kain i Abel. Ale wracajmy do tego całkowitego i wolny. Całkowite to jest to, co tworzą z cholesterolu twoje jądra. Ty możesz mieć go bardzo wysokim, ale ty z niego nie żyjesz. Ty żyjesz z wolnego. Te wszystkie cechy, wspaniałe cechy testosteronu, libido, aktywność, dobry humor, energia, stanowczość, decyzyjność, pewność siebie. Właśnie. Wszystko idzie z testosteronu wolnego. A on zostaje po ukradzeniu twojego testosteronu całkowitego przez pewne czynniki. I do nich należy kortyzol, czyli stres. Emocjonalny stres, prolaktyna, która coraz częściej się włącza u mężczyzn. Wy się robicie bardziej emocjonalni niż kiedyś. Następnie estradiol, żeński hormon, który tworzy się w tkance tłuszczowej na przykład. Jak jesteś otyły, to masz tam taki śliczny enzym aromataza, pięknie brzmi, aromataza. Diabeł. I ta aromataza przemija testosteron w estrogeny. Czyli z każdym gramem się robisz kobiecy. Bardziej kobiecy, rosną ci piersi, wyglądasz, masz twarz okrągłą i zaczynasz mówić bardziej tak, pani Basiu, prawda? Więc to jest następny czynnik. No i widzisz, i wtedy tworzy się również SHBG jak niby mięsa czerwonego. To jest wielki wróg. On ci tak tnie testosteron, że zostaje ci bardzo mało wolnego. Dlatego panowie, którzy długo nie jedzą czerwonego mięsa, nie mają siły iść na sport, więc nie mogą nawet zrobić tego całkowitego, bo robią się bardzo zmęczeni. Takie sprzężenie zwrotne. Tak jest, także to potem się to natacza, ta cała spirala się rozwija, no i niestety mamy potem problem z mężczyznami z czasem. Prędzej czy później wszyscy wegetarianie na końcu są bardzo zmęczeni i wpadają właśnie w te melancholie, w te stany takie poddepresyjne i naddepresyjne. Czyli mamy wrogów. Mamy wrogów w organizmie. Dbać o testosteron swój, słuchaj, jako mężczyźnie. Właśnie, korygować wrogów. A na kortyzol... Korygować wrogów. Brzmi super. No. Pierwsze kortyzol. Dobra. No to techniki wyciszenia, niekoniecznie alkohol, ale właśnie mindfulness, powiedzmy oddechy, medytacje, yoga. O Jezus, ile tego jest. I ruch. Oczywiście, ruch masz endorfiny. Endorfiny, tak jest, hormony szczęścia, które robisz w sporcie. Zresztą wiesz doskonale, że jak wpadniesz w tą spiralę, też ci uzależnia. Sport jest uzależniający. Ja znam wielu mężczyzn, którzy kiedyś na przykład byli alkoholikami, a teraz są sportsmenami. Tak na przykład robią ultramaratony i tak dalej. Właściwie na tym samym mechanizmie to jest oparte. Oczywiście, to jest oparte na dopaminie. To jest oparte na hormonie dopamina, którą robimy to jest hormon uzależnień. Są ludzie, którzy mają wysokie bardzo poziomy dopaminy. I dopamina powoduje, że zawsze jesteś od czegoś uzależniony. Może być uzależniony od alkoholu, od narkotyków, od hazardu, od alkoholu, od seksu. w internecie. Wszystko. Tak, prawda? Oczywiście. No to jest od dzisiaj internetu. chyba pierwsze źródło w ogóle. Tak jest. Od gier komputerowych. Od wszystkiego. Od pornografii. Wszystko. Wszystko jest związane z dopaminą. I właśnie ta dopamina tutaj bierze tą rolę, że odciągniesz tego człowieka od, powiedzmy, alkoholu w sport. On buduje te endorfiny, przy okazji dopaminę i jest okej. Popatrz, endorfina, morfina, sama końcówka jest taka, że to uzależnia. To są uzależnienia. Niesamowite. Wracając jeszcze do tego testosteronu, mówisz, że trzeba walczyć z wrogami. Jak to robić właściwie? Bo już wiemy o kortyzolu. Prolaktyna, emocjonalny stres. Trudno nie mieć emocji. Jest to związane często z zawodem, który spełniasz. Jak jesteś na przykład artystą, czy jesteś malarzem, czy jakimś kreatywnym człowiekiem, rozwijasz prolaktynę. Trudno, żebyś z tego zawodu zrezygnował. Tu raczej to wymaga leczenia już lekarskiego, czyli medycznego, farmakologicznego. Następnie co mamy jeszcze? Estradiol. No to musisz schudnąć. Jak chudniesz, nie masz aromatazy, nie będziesz miał estrogenów. No i wreszcie SHBG, powiedzieliśmy, mięso czerwone. Odpowiednie odżywianie się, też unikanie nadmiaru węglowodanów, które są zabójcze w tym przypadku. Robią wysokie poziomy insuliny. A insulina znowu odkłada tłuszcz, więc to jest wszystko, wiesz, to jest właśnie ten kompleks. To jest wszystko tak kompleksowe, że powiedziałem ci o tym kole zębatym, jeden ząbek wyrwiesz, wszystko zaczyna
już nie funkcjonować. Więc trzeba bardzo umiejętnie rozpatrzyć, badać te wyniki, robić tak zwany, się ładnie to nazywa, na zachodzie się to nazywa hormonalne lustro. Pięknie. Albo zwierciadło. Przecież to jest przepiękne. Poproszę pana zwierciadło hormonalne. To jest jakieś badania, rozumiem, które się robi to w są tej badania, kwestii. które właśnie pokazują tą całą paletę hormonów. Najwyższy czas, żebyśmy nie tylko badali cholesterol i kreatyninę i kwas moczowy, tylko troszeczkę zaczęli badać też i hormony. Bo Te hormony, to jest... które wymieniłaś, to zasadniczo, gdybym dzisiaj chciał sobie zrobić to lustro, to są właśnie te, czy jeszcze coś? To są te. To są te, jasne. Tak. No niesamowite. I wtedy możesz już o sobie dużo wiedzieć, wiesz? Niesamowite. No fajnie, bardzo się cieszę, że to powiedziałaś. Myślę, że to jest bardzo odkrywcze dla wielu osób, które nas słuchają, nie tylko dla mężczyzn. Trzeba badać hormony. Panowie, badajcie hormony. Nie zadowalajcie się morfologią i wynikami wątrobowymi czy cholesterolem, lipidogramem. To jest za mało. To jest za mało. To jest baza medycyny. To są właściwie jestestwo nasze, to są hormony. Tu jest właśnie długość życia. Tu jest life quality. Tu jest jakość życia, o której zaczęliśmy to wszystko mówić. Czyli właśnie hormony bardzo duży wpływ na to mają. Tutaj jest ten sekret. Popatrz, w ciągu 50 lat przedłużyliśmy długość życia o 30%. Hormony się za cholerę o tym nie dowiedziały. No to prawda. No nie dowiedziały się. I niestety kobieta dalej przekwita w 50, traci miesiączkę, u niej to jest namacalne. A u mężczyzn nie? No właśnie o tym jeszcze chciałem z tobą porozmawiać. No to proszę. Właśnie, wiesz, rzeczywiście kobiety mają menopauzę. I też bardzo wiele kobiet korzysta z terapii zastępczej. Tak. No ale jak jest z mężczyznami? My nie mamy menopauzy. Powinniście. Tak, Najwyższy czas. Nie mamy menopauzy. Nie mamy Chyba też andropauzę. Poszło takie nowe pojęcie andropauzy, prawda? Niektórzy to mówią padam, edam i tak dalej. To różnie się nazywa na świecie. Zespół niedoboru testosteronu. No właśnie, spada. bo to jest trochę mylące andropauza, bo No to to odnosi tak nas do chciano, menopauzy, żeby to tak ładnie czyli do nagłego porównać. dziękuję, do widzenia, prawda? Ale wiesz co? Ja ci powiem tak między nami. Znowu doświadczenia lekarskiego. Tak. Że panowie przez stres potraficie tak pięknie zjechać z testosteronem, że można by to nazwać stresową andropauzą. Bo to nie jest andropauza wiekowa. To jest andropauza stresowa. No myślę, że to dotyczy bardzo wielu mężczyzn młodych. Tak. Tych właśnie w tym wieku, w Nawet którym 25. nie chodzą w ogóle do lekarza. Jacek, ja mam 25-letnich pacjentów, którzy mają tak niskie testosterony, że otwierasz oczy, a wyglądają męsko. Czyli w 16, 17, 18 roku życia oni mieli świetne, czy 14, bo jest akceleracja, więc coraz częściej, wcześniej dojrzewamy. Oni mieli wysokie poziomy. To widać. Widać po ich fenotypie, czyli wyglądzie. A potem nie mają 25. Takie ambicje często rodziców przenoszone na dzieci, prawda? Żeby się uczyli, angielskie szkoły, w języku takim, siakim. Te dzieci mają taki poziom stresu, że tracą swój testosteron. A przecież oni jeszcze mają być ojcami, a jeszcze mają przed sobą tyle lat życia. Wiesz co, jak pracuję z mężczyznami, to rzeczywiście zauważam, że naprawdę bardzo dużo mężczyzn ma takie podejście do swojego życia, że jakość ich męskości, jakość ich życia, ale o męskości tu szczególnie, jest związana stricte z ich osiągnięciami. A ponieważ żyjemy w świecie, w którym o osiągnięcia coraz trudniej, a o krytykę coraz łatwiej. I te szczeble właśnie kariery są coraz trudniejsze i wyższe. Jest bardzo dużo obszarów, w których mężczyźni rywalizują i nie wiedzą, jak wygrywać. Z kobietami. Między innymi, tak? W każdym razie, wiesz, oni mając wgrany taki program, że moja męskość jest związana z osiągnięciami, oni rzeczywiście mają nieprawdopodobny poziom stresu. Wróćmy trochę do tej terapii zastępczej, no bo już teraz rozumiem, że niekoniecznie musi dotykać mężczyzn. No właśnie w jakim wieku warto się temu przyjrzeć? Jacek, wszystko to jest znowu, wchodzimy w indywidualną medycynę. Potwornie indywidualną. Są panowie, którzy mając 50 lat albo 60 poznają 25-30-letnie kobiety i chcą mieć dzieci. Tych panów nie możesz leczyć hormonalną terapią zastępczą, bo ona hamuje już i tak gorsze plemniki związane z wiekiem. Jasne. Więc możesz tylko prowokować do własnej produkcji. I to też musisz uważać, żeby nie za długo. Musisz wiedzieć, kiedy ten chce się ktoś prokreować. To jest bardzo dużo dodatkowych pytań, dodatkowych sprecyzowanych życzeń danego pacjenta. Są pacjenci, którzy mówią, o Jezus, mam 3 dzieci, żebym nie poznał nawet Ginello lub Brigidę, to i tak nie będę miał więcej dzieci. To wtedy możesz wejść w hormonalną terapię zastępczą. Ale nie tak dawno, 2 dni temu, miałam pacjenta, który tak mi mówił przed 3 laty. Pani doktor, ja już mam 3 synów, ja już nie chcę nigdy. I poznam nową kobietę. I przychodzi do mnie, ja muszę mieć dziecko. Bierze testosteron od paru ładnych lat. Tam się raz odblokował, raz nie.
to jest, wiesz, odblokowanie tej linii między podzgórzem, przysadką a gonadami. To jest sprzężenie zwrotne i to się odblokowuje co pewien czas. Co to znaczy, że się odblokowuje? To znaczy, że najpierw podajemy hormonalną terapię zastępczą, a potem możemy według tych najnowszych takich danych my co pewien czas staramy się odsunąć testosteron i próbować z własnych jąder trochę wykrzesać i znowu potem wchodzić w hormonalną terapię zastępczą. Znowu ci mówię, to jest wszystko tak indywidualne. Jacek, nie można podać schematu. Nie można. Nie mogę ci powiedzieć każdego tak samo. Jeszcze bajka, te odblokowania są też indywidualne. To jest naprawdę dzisiejsza medycyna. Jeżeli chcesz przedłużać życie, jeżeli chcesz żyć w dobrej jakości, musisz słuchać pacjenta, musisz wiedzieć, co on sobie życzy, jakie ma wyniki. To wszystko musi grać. To jest pewien rodzaj sztuki. To u kobiet jest łatwiej. Hormonalna terapia zastępcza u kobiet jest dużo, dużo łatwiejsza, aniżeli hormonalna terapia zastępcza u mężczyzn. Ja myślę, że ona jest łatwiejsza też z tego powodu, że nawet to, co powiedziałaś, że musisz słuchać pacjenta, wiesz, znakomita większość mężczyzn, z którymi ja mam kontakt, jakbyś miałaś ich posłuchać i zadać im pytanie, czego oni na przykład chcą, potrzebują, to nie wie. Mają straszny słaby kontakt ze swoimi potrzebami. Bo jeśli nikt o to nie pyta, oni nie mają komu też tego powiedzieć. Tak, dokładnie o to chodzi. Oni nie mają komu tego powiedzieć. Dlatego szukają ciebie albo mnie. Dokładnie. I rzeczywiście jest tak, że ci mężczyźni, zobacz, jakie to jest niesamowite złożenie różnych czynników, dlaczego oni nie chodzą na przykład do lekarzy, nie dbają o siebie w tym kontekście. Z jednej strony, jeżeli ty nie masz kontaktu ze swoimi potrzebami, nie potrafisz ich rozpoznać, to znaczy, że jesteś nauczony tego, że te potrzeby twoje nie są ważne. No bo gdyby ktoś w ogóle się tym interesował, to łatwiej byłoby ci wejść w dorosłe życie i potem funkcjonować w oparciu o te potrzeby. Prawda. A z drugiej strony jest tak, że to się nakłada na to, że ten mężczyzna sam przestaje siebie widzieć. I idąc teraz do takiego lekarza, to o co on miałby poprosić? On pójdzie głównie dlatego, żeby, no nie wiem, spełnić czyjeś oczekiwanie. I tu znowu wracamy do tych kobiet. Sama powiedziałeś, że najczęściej mężczyźni trafiają do lekarzy, zaczynają się leczyć. Nie mówimy o sytuacjach już takich krytycznych. Z karetką. Tak. Dlatego, że to kobiety jakoś to aranżują wszystko. I tutaj myślę, bardzo duża jest praca w obszarze psychiki mężczyzn, żeby oni po prostu zaczęli myśleć o sobie podmiotowo, a nie przedmiotowo i zaczęli też patrzeć w takich kategoriach. No, mam wrażenie, że ja powoli nawet wszedłem w taki obraz mojego funkcjonowania w życiu, że ja po prostu chcę mieć fajne życie dla siebie. Ale mając fajne życie dla siebie... Pamiętasz te książki, gdzie się wszędzie pisze to be egoist? No tak. Nie możesz być to be egoist do końca życia, w sensie bardzo egoistycznie o tym myśleć, bo masz w końcu rodzinę. No właśnie, nie chodzi o totalne skupienie na sobie. Złoty środek Arystotelesa. Wiesz co, ja patrzę na to w takich kategoriach, że wiesz, jeżeli ja na przykład mam coś komuś dać, to muszę to najpierw mieć. Okej? A z kolei, no, trochę jak z akumulatorem. Jak tylko daje, a się nie ładuje, się rozładuje i zaczyna być kłopotem, a nie wsparciem. I z tego tytułu myślę sobie, że takie naprawdę fajnie męskie podejście do życia współczesnego to nie jest takie patrzenie na siebie, wiesz, jak trochę niepotrzebny przedmiot, który, wiesz, służy do załatwiania jakichś pomysłów, tylko do patrzenia na siebie w takich kategoriach, że ja jestem jednak podmiotem, ja współtworzę różne konstelacje w moim życiu, czy to relacje, czy też osiągnięcia i od jakości mnie samego, również mojego zdrowia, albo nawet przede wszystkim, bo to jest jednak podstawa zupełna, fizyczne zdrowie moim zdaniem jest totalnie podstawowe. Ono ma korelację z psychicznym zdrowiem. To ci właśnie chciałam powiedzieć. Ty jesteś od psychiki, ja jestem od ciała. No i... Takie połączenie. Widzisz, nowoczesna medycyna, nowoczesne podejście człowieka do dobrego stylu życia powinno się z tego składać, że każdy mężczyzna co pewien czas powinien pójść do swojego coacha psychologicznego i do coacha lekarskiego. Bo ja uważam, że my też coachujemy pacjentów. Uważam, że XXI wiek należy do coachingu. I to jest coaching psychologiczny, tu jest coaching zdrowotny. My już nie jesteśmy tymi dawnymi lekarzami, którzy pochylali się ze stetoskopem nad pacjentem. Mamy nowoczesną medycynę, mamy PET, komputer, tomografię, mamy magnetyczne rezonansy, mamy wszelkiego rodzaju rzeczy, takie instrumenty, które nam pomagają zdiagnozować człowieka doskonale, ale nasza rozmowa z nim jest cenna. Z tym człowiekiem trzeba rozmawiać.
ty od strony psychologicznej, ja od strony lekarskiej. On też musi lekarzowi to powiedzieć. kombo właśnie daje nieprawdopodobne przewagę. kombo. Może byśmy razem otworzyli gabinet. W pewnym sensie już tak robimy, bo przecież współpracujemy ze sobą. Rzeczywiście tak jest. Jakby trochę puentując naszą rozmowę, myślę sobie, że po tej rozmowie dla mnie jest bardzo fajne to, że współczesna medycyna już nie patrzy na kawałki człowieka, w tym przypadku mężczyzny, tylko po pierwsze odróżnia mężczyznę od kobiety. Jacek, to jest takie ważne, wiesz? No właśnie. Ja ci powiem, ja muszę to powiedzieć, Proszę. Bo ja ciągle wyrzucam z swojego brzucha. W 2014 roku po raz pierwszy zaproszono mnie do telewizji i zapytano się mnie, co to w ogóle jest medycyna męska i dlaczego się odróżnia w ogóle na świecie medycynę męską. Nikt o tym w Polsce jeszcze nie mówił, od kobiecej. I przed moim wystąpieniem, kiedy miałam to wszystko tłumaczyć, nie powiem nazwiska, profesor z Centrum Zdrowia Dziecka był nagrany i nagle pojawił się filmik przed moim wystąpieniem, w którym mówi, co za bzdura dzielić kobietę na mężczyznę. Człowiek jest człowiekiem i medycyna leczy człowieka. I nagle ja wchodzę tłumacząc medycynę męską. Nie chciałam powiedzieć panu profesorowi, że nie ma pojęcia o tym, co mówi. Na szczęście poczekaliśmy parę lat i widzisz, co się dzieje. Ty to wiesz i pan Kowalski to wie i pan Liksiński to wie. Jasne, mamy inne chromosomy, inne hormony, inaczej działa nasz mózg, mam inną budowę mózgu. U nas jest szerokie połączenie między półkulami u kobiet, dlatego tyle gadamy, wy trochę mniej. Co jest notabene nie za miłe dla mężczyzn, jak za dużo mówimy. Mi to akurat bardzo pasuje, wiesz? No to świetnie, to ty jesteś wyjątkowy mężczyzna. W każdym bądź razie my jesteśmy inne, wy jesteście inni. I inaczej się nas leczy, inaczej się nas diagnozuje, inaczej się do nas podchodzi. Mamy też inne funkcje do wykonania. My mamy rodzić dzieci, wy macie nas utrzymać z dawnych ewolucyjnych czasów. Prawda? Szedłeś na ptaka, zwierzę, rybę, a ja musiałam dbać o ognisko domowe i wychować dzieci. Dlatego estrogeny są hormonami tycia. Niestety, bo ja musiałam się otoczyć tłuszczem, żeby wyżywić dziecko, jak nie przywiozłeś bawoła. Prawda? Więc jest to ewolucja i myśmy się nie zmienili. Mamy te same chromosomy. 200 lat to nie jest okres, w którym gatunek się zmieni. Tak jest, więc... Wiesz co, jakby rzeczywiście ta rozmowa też jest naprawdę dla mnie bardzo ważna, bo po pierwsze ona pokazuje, że to, że się różnimy, to jest jednak jasne. Ale to, że się różnimy na poziomie medycznym, to chyba do tej pory takie jasne nie było. I tak się cieszę, że zaczynamy coraz więcej o tym mówić i zaczyna się to otwierać. Bo wiesz, jakie to było frustrujące, jak wszyscy mi mówili, że co ja w ogóle wymyśliłam sobie jakąś medycynę męską. No myślę, że dobrze wymyśliłaś i myślę, że to... To nie ja wymyśliłam, ale powiedzmy tak mówiono o mnie w Polsce. Ten trend jest niezbędny, mam wrażenie, bo wiesz, z naszej rozmowy wynika jasno, nawet od tej strony stricte takiej fizycznej, fizjologicznej, że mężczyźni współcześnie żyjący mierzą się z coraz to innymi i to poważnymi wyzwaniami, które do tej pory, mam wrażenie, były w takiej strefie cienia, mgły, wiesz, odwracamy od tego głowę. Bardzo dużo się mówi o kobietach, bardzo dużo się mówi o kobiecych sprawach. Natomiast o męskiej medycynie mam wrażenie, że to są dopiero początki rozmowy. Ja też a z drugiej strony zadbanie o mężczyzn... No, to jest fantastycznie. Dobrze. Już się zaczyna o tym mówić. Z drugiej strony, wiesz, zadbanie o tą męską wyjątkowość, zarówno na poziomie indywidualnym, czyli każdego mężczyzny z osobna, jak i mężczyzn co do płci w ogóle, jeżeli wpłynie na poprawę ich jakości życia, to wpłynie na poprawę jakości życia społecznego. No bo moje samopoczucie, moje zdrowie, jak ja jestem zapięty w pewien system, mam rodzinę, współpracuję, jestem szefem, jestem pracownikiem, to oddziałuje na jakość życia innych ludzi, którzy są ze mną związani. I myślę, że ten aspekt, my do niego pewnie jeszcze wrócimy za jakiś czas, ale jest absolutnie ważny. Chciałem ci bardzo podziękować za to, że poświęciłaś czas, że przyszłaś bardzo się to podzielić. Dobrze powiedziałeś na końcu. Jak ty będziesz zdrowy, to twoja rodzina będzie zdrowa, zaopiekowana i będzie się dobrze działo. To jest taka konfucjańska triada, wiesz? Tak. Zdrowa jednostka daje zdrową rodzinę, zdrowa rodzina buduje zdrowe społeczeństwo, a zdrowe społeczeństwo daje zdrowe jednostki. Zaczerpnąłem z filozofii chińskiej, krótko mówiąc, konfucjanizmu. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i za to, że podzieliłaś się taką całą wiedzą. Ja też tobie Super. dziękuję. Dzięki. Dziękuję.